Hej, z tej strony witam was Data97. W kolejnym odcinku z Mario Forever Letter World Series. Pora w takim razie na świat N. Możemy zauważyć, że mapa świata jest tym razem pionowa, nie pozioma. I wygląda dość groźnie i długo, ani słowa. Natomiast nie będzie, myślę, aż tak źle. Po animacji przejścia przez górę trafiamy do etapu podwodnego. Jak można się domyśleć, będzie trochę wody w tym świecie. Natomiast nic takiego złego, myślę. Będzie też trochę na pewno bardziej suchych momentów. No tutaj mamy przeciwników na górze, więc możemy się spodziewać, że jakoś pewnie możemy tam dojść. Nawet musimy tam dojść, ale jeszcze trochę to zajmie. Tu wygląda, byśmy mogli przejść, ale niestety rura to jest tylko dla ozdoby. I tak się niestety nie stanie. Musimy po prostu płynąć dalej na prawo. Tutaj oczywiście uwaga na wir wodny, który nas spróbuje wsiąknąć do przepaści. No na szczęście tutaj jest dość prosto, trochę chip-chipów i trochę wirów, ale nic takiego specjalnie trudnego. Tu wygląda, jakbyśmy już mogli przejść do checkpointa, ale jeszcze nie, jeszcze trochę musimy przejść. I tu musimy uważać, ponieważ nie ma żadnych iframesów, gdy przechodzimy przez rurę, więc jeżeli taki chip-chip będzie przepływał przez rurę, w momencie, gdy my przez nią przechodzimy, to po prostu oberwiemy, co jest trochę według mnie irytujące. Moim zdaniem powinniśmy mieć klatki nietykalności, jak przechodzimy przez rurę ogólnie i dopiero jak już z niej wyjdziemy, to już nie jesteśmy nietykalni, ale niestety. Tutaj generalnie dość prosty moment, po prostu mamy trochę ograniczoną widoczność, ponieważ cały czas skaczemy ponad ekran. Na szczęście nie ma tutaj nic takiego skomplikowanego. Tak samo tutaj może nas trafić bullet bill, jak przechodzimy przez tę rurę, więc uważamy. No i w odróżnieniu od niektórych etapów wodnych czy podziemnych, gdzie wychodzimy na zewnątrz i tam dopiero dochodzimy do mety, tutaj mamy rurę z tabliczką goal, która po prostu kończy etap, jak przez nią przejdziemy. I pora na etap drugi. Swego rodzaju labirynt, nie jest on jakiś skomplikowany, ale ma jedną nieciekawą rzecz, która niestety może nas pozbawić czasu, a nawet życia, ale do niej za chwilę dojdziemy. Na razie po prostu tędy płyniemy. No, Fireflower oczywiście będzie użyteczny na takie roślinki, no niestety niebieskich ryb nim nie pokonam. Co poradzić? Tutaj możemy wybić bloczki. Na ogół wybijamy bloczki, żeby móc przejść w jakieś inne miejsce. No, trzeba się wspiąć, no, ale że pływamy, to nie ma znaczenia. To są po prostu 2 bloczki dla 2 monet. Tylko tyle i aż tyle. Czasami mamy jakieś wnęki, do których możemy wpłynąć po dodatkowe monety, power up, czy nawet poison mushroom. Jej na pewno chcemy to zdobyć. Aczkolwiek mi się tak nie chce za bardzo, po prostu będę płynął tą główną drogą. Możemy trochę pomasować rybki, bo czemu nie? I tu generalnie z tego co tam można przepłynąć górą. Może nawet bez otrzymania obrażeń, aczkolwiek musimy w dobrym momencie nacisnąć klawisz skoku. Jak będziemy po prostu nawalać klawisz skoku, to raczej oberwiemy, przynajmniej mi się tak zdarzało. Mimo że wydaje się to najbardziej logiczne. No i tutaj mamy moment, o którym mówiłem. Musimy wybrać dobre przejście. Mamy 4 rury. Ta ostatnia jest tą właściwą. Jeżeli wybierzemy złą drogę, to jesteśmy przetransportowani do wcześniejszego momentu w etapie. Nie brzmi to źle, ale mamy limit czasu. Jeżeli nie wiemy, że 4. rura jest właściwa i wybierzemy pierwszą, drugą, trzecią, wszystkie złe, no to po prostu stracimy za dużo czasu i pewnie umrzemy z powodu timeout, więc no niestety musimy na to uważać. Po prostu przechodzimy przez 4. rurę i mamy to z głowy. No tutaj też tak nagle kamera się przesuwa, jak widać blokuje się ona, nie przesuwa się na boki w tym momencie, tylko w górę i w dół. Możemy zdobyć trochę monet tutaj, ale nie chcę mi się ich wszystkich zdobywać. I w tym momencie kamera się odblokowuje i znowu przesuwa się na boki. Możemy płynąć dalej. One strzelają kulami ognia, to ja też mogę strzelać kulami ognia, co? Już widzimy metę w zasięgu, ale nie mamy no clipa, żeby sobie tak przejść przez rurę, więc musimy po prostu tu przepłynąć. No i świetnie, jednak jest jeden mały tutaj problem. Miałem taką jedną sytuację, gdzie przeszedłem już przez tę rurę, była normalnie muzyka końca etapu i nagle trafiła mnie kula ognia z góry
co tam ta roślinka strzela i jako, że byłem mały Mario, to umarłem. Więc mimo, że może się wydawać, że już jak muzyka gra końca etapu i jesteśmy bezpieczni, to nie, jeszcze dalej jesteśmy podatni na obrażenia i dopiero jak już gra przejdzie na mapę świata, to można powiedzieć, że już jesteśmy w pełni bezpieczni. No nie powiem, trochę irytujące, trochę też śmieszne. Na ogół w sumie w Mario Forever jest tak, że jak już zdobędziemy metę, to raczej jesteśmy nietykalni i przechodzimy przez wrogów. Tu z kolei wygląda na to, że rury działają zupełnie inaczej niż taka standardowa meta. No i mamy skaczące chip-chipy, jej! O, to w takim razie wrócę sobie po power up, co? Jak mnie już pozbawiły. Dziękuję. Dobrze, że nie wygasa. Bardzo nie lubię skaczących ryb. Nie mówię tutaj, że twórcy nie mogą ich wykorzystywać. Ja po prostu nie lubię tego gimiku. Ponieważ jest on mocno oparty na szczęściu. Czasami się zdarza, że taka ryba jest łatwa. Skacze sobie jedna rybka gdzieś, a czasami zdarza się po prostu, że wyskoczy nagle cała ławica tych ryb. W tym samym momencie i nie ma po prostu gdzie uciekać. No tutaj możemy zdobyć power upa i odblokować sobie drogę. No dałoby się wskoczyć bez tego, zgaduję, ale jak już dają, to bierzemy, co? No właśnie, tutaj na przykład przebiegłem i dostałem rybą w twarz, bez większych szans. Nie jest to na szczęście tak złe jak pewien etap w świecie rzymskim XIII. Tak będę zawsze wspominał o tym etapie. Mam z niego po prostu flashbacki. No tutaj oczywiście dobrą platformą jest ta najniższa. Tak, gdzie mamy największą szansę na to, że oberwiemy od ryby. Bo mamy najmniej czasu na unik. Okej. Jak ja was nie lubię. Dobra, tutaj chwilę. Na górze jesteśmy. I po prostu uciekajmy może stąd. Już ryba chciała mnie jeszcze dorwać tam. Na szczęście teraz się robi nieco łatwiej, co nie oznacza, że banalnie. Tutaj tak fajnie ustawiony kupa, że możemy po prostu na niego zlecieć, nic nie robiąc. Okej, jestem pod wrażeniem tego Gumby. Myślałem, że już tam utknął na zawsze. A on postanowił, że jednak nie. Jego nie dotyczą prawa fizyki i hitboxy. I sobie po prostu wyszedł. Na kolizję też ma wywalone. Czy inaczej... On może, my niestety nie, więc musimy po prostu przejść przez to wszystko. Tu pamiętam, był rotodisk, ale przez chwilę możemy go nie widzieć, o. Bardzo długo jest pod ekranem, więc trzeba uważać. Ojej. No ten Hammer Bro nieźle uniknął moich ataków, ale na szczęście już po nim. A i tutaj jest taki niefajny moment w sumie. No musimy skakać w miejscu, aż zrobimy rozbieg. No można pewnie bez rozbiegu, ale większa szansa, że wpadniemy do wody. Niestety jest to chyba woda w stylu Lost Levels, czyli że po prostu giniemy. Tak jakbyśmy normalnie spadli w przepaść, jest to tylko dla ozdoby tutaj. Tu jak chcemy, możemy zdobyć wszystkie monety, aczkolwiek nie jest to łatwe. Tutaj niestety ciężko nie oberwać. Ponieważ ten Beetroot Bro ma przewagę wysokości. Ale tu na szczęście tej sekcji już po prostu możemy sobie przejść. Mieć wywalone na te wszystkie spajni, które postanawiają masowo spaść w przepaść niczym lemingi. Jeszcze jeden etap dzieli nas od zamku. Etap 4. Dobrze go pamiętam, bo w wersji Mario Forever Remake, gdy grało się w 60 FPS-ach, to ten etap się psuł. Generalnie mamy gimmick, gdzie woda się podnosi i opada. I na 60 FPS-ach się to psuło i się zdarzało, że po prostu woda nagle znikała. Albo podnosiła się w złym miejscu. Dało się to wciąż przejść, ale nie powiem, było to dosyć irytujące. Okej. Ale tutaj nie fajnie ten rotodisk się ustawił tak idealnie. Ale dobra. O, tutaj pamiętam, na przykład woda się psuła trochę. Tu możemy po prostu przebiec, nie ma problemu. I doskakujemy do checkpointa. Tutaj wygląda, jakbyśmy musieli wykonać dość trudny skok, gdzie możemy zahaczyć głową o bloczek i umrzeć, ale na szczęście i tak się pojawia tutaj woda.
Niestety nie wiem, co się stało z tą gwiazdką, ona tak leci, to nie pierwszy raz jakby tak poleciała. Bardzo nieprzyjemne. A nie chcę mi się specjalnie za nią płynąć. No i tutaj mamy właśnie najtrudniejszy moment etapu, szczególnie gdy był popsuty na 60 FPS-ach. Woda będzie tak opadała, aż w końcu zniknie. I musimy dopłynąć w sumie aż do końca etapu. No i na 60 FPS-ach, jeżeli nie zrobiliśmy idealnie tego, to po prostu ginęliśmy. Więc cieszę się, że zostało to naprawione. Tu pamiętam w starej wersji, jak była pierwsza właśnie wersja tego świata N, to tutaj była ściana normalnie. Było dużo bardziej wąsko. Tu z kolei mamy bardziej otwartą przestrzeń już. I tyle, jeśli chodzi o etap czwarty. Sam z siebie jak najbardziej w porządku. Chociaż wciąż jest dość trudny. Musimy dość szybko przepłynąć, bo inaczej zginiemy. No, mimo wszystko już przynajmniej nie jest on popsuty. No i mamy zamek. Na sam start mamy bullet bille. Nie będzie łatwo, co? Tutaj możemy zdobyć power-upa, bodajże są w trzecim bloku. Logiczne, na środku. Ale nie chcę mi się po niego schodzić na razie. Z kolei tak mam Fire Flowera tutaj. No, trochę skoków między trąbami. W teorii nic trudnego, ale łatwo może nam się powinąć noga, zgaduję. Więc na to też trzeba uważać. Okej. Parakuparin. No mógłbym po prostu przejść między nimi. A mógłbym też oberwać w głupi sposób. Okej. Tu poczekajmy. Nie ma pośpiechu. No i niestety coś, czego nie lubię. Czekanie aż Bidut otworzy nam drogę. Ojej! Myślałem, że już ten Bidut przestanie mieć znaczenie, a jeszcze leciał. Dobra. Dobra. Niech się zresetuje. O! Dobra. Z czego pamiętam, że jest tam checkpoint. No niestety od checkpointa dzieli nas ten jeden Bidut Bro. Otworzył nam drogę, bardzo miło. Niech się zresetuje. Uciekamy, zanim nas tu dosięgnie, świetnie. No nie jestem fanem Bidut Bro. Jak my rzucamy buraczkami, to nigdy nie trafiamy. Natomiast taki Bidut Bro idealnie tymi buraczkami trafia. I mam wrażenie, że też więcej się te buraczki odbijają niż u nas. Ojej! Nie sądziłem, że mnie ta platforma tak porwie. Tu chyba było w starej wersji jeszcze jedna platforma na środku. Widzę, że pozbyli się tego. No, tak, już nie ma tutaj platformy na środku. Nie wiem w sumie czemu, ale chyba nie była aż tak ważna. Chociaż trochę ułatwiała sprawę, bo nie musieliśmy tak wskakiwać. Gumba pożar innego gumbę, to był kanibalizm. O mój Boże. To było straszne. No nie powiem. Tu bodajże ten bloczek był kiedyś szary. Teraz z kolei jest taki zwykły blok. A czemu był szary? No był w nim po prostu Poison Mushroom, który tak wylatuje po prostu. Przez chwilę ze zbagowaną grafiką. Nie wiem po co on tutaj jest. Szczególnie, że wylatuje właśnie jak widać w inne miejsce zupełnie. I już tyle go widzieli. W każdym razie no... Ten bloczek już nie jest teraz szary. Wcześniej był. Jak się tak ogląda właśnie filmik, jak Mario był właśnie pokazał po raz pierwszy świat N, no to można zauważyć, że był ten szary blok. I chyba go nie odsłonił na filmie i takie, po co był ten szary blok? No to właśnie Poison Mushroom. Tak czy inaczej mamy walkę z Bowserem. Bodajże gimmickiem jest tutaj to, że zawsze strzela potrójnie. No możemy zauważyć, że od razu jest naładowany i strzela potrójną kulą ognia. Jak widać. No i są one też dość szybkie. Aczkolwiek, jako że wiemy, że strzela zawsze potrójnie, nie jest to nic trudnego, zakładam.
Walczy się z nim dalej dość podobnie. Jak widać, prosty boss. W świecie wodnym byś pomyślał, że wpadnie do wody, ale nie. To nie dalej w lawie. Zakładam, że woda by go nie zabiła. No i jeszcze zobaczmy animację. Ło, ale się kamera trzęsie na boki. Ale tak nie licząc tego, to dość klasyczna animacja zniszczenia zamku. Świat N ukończony. N jak... W sumie nie mam pomysłu, no tematyką tego świata jest Underground i Underwater. Jak się usunie w sumie literki U na początku obu tych słów, to mamy Underground, też na N, i tak samo Water. Underwater, więc nie wiem, być może to, nic mi innego nie przychodzi do głowy. No bardziej by pasowało, gdyby to był świat U, no ale już świat U jest inny niż ten, więc cóż. Mamy tak oto świat N. Nie jest on jakiś super trudny, trochę zajmuje czasu, ale też nie jest jakiś masakrycznie długi. Natomiast ma on parę takich momentów, gdzie musimy wiedzieć, co zrobić. Tak jak w drugim etapie ten labirynt, albo w czwartym etapie, jak ta woda opada. No ale tyle, jeśli chodzi o świat N ogólnie. I będzie świat O, muszę przyznać, podoba mi się, jak to O wygląda. Ładny kolor. No to oczywiście już będzie w kolejnym odcinku. Na razie myślę, że pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kuczaba, Wojta Zadosła Dołagała, Wejwy 22, Nurewi Fliperso, Vitor Plegiński, Mario the Hedgehog, Pancake BS, Nelson Nix, Niszczyczak, bez nazwy Żubotnik Pomidor, Cross Gaming.pl, Piotr Hardu, New Game YouTube, Nikoła, XGMX, Galantyczny Nazista, Kupszy, Magregor, Korwanasie, Kłask 11, Bartek ADM, X-Blacky, Butcher Fire, Player Yoshi 14, Afresha 6, Szymeczek PMI, Quiet Games, Damno Demus, Mr. Lapenio, Tomek 83989, Barnak Zjany 06, Filip Busta, Muć, Mario Forever, Toksycznie Baka, Kato Ananzyś, Mastercard, Kaloryfer, Majo Hajsyra Fox, Zosia Zetmik 11, Touch XD, Worker 678, Filip Polska, Iwsiek, Barnak Minecraft, BWM, Kenzo, Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!